Dzień dobry, wtorek, 7:24. Patrząc po niebie, będzie chyba ładnie dzisiaj. No zobaczymy, zapraszam. Ostatnio na Twitterze była drama. Elon stwierdził, że ludzie kradną treści z Twittera i wprowadził ograniczenie w przeglądaniu Twittera. Dla potwierdzonych użytkowników kilka tysięcy postów, dla niepotwierdzonych, czyli w większości de facto Twittera, kilkaset postów. I wprowadził te zmiany tak od sobie, z dnia na dzień. I ludzie po prostu przestali móc czytać posty na Twitterze. Ja tam akurat aż tak mocno na Twitterze nie działam, więc nie zauważyłem nawet tego. Ale właśnie pojawiły się ciekawe komentarze. Jeden z tych komentarzy brzmiał mniej więcej tak, parafrazując. O, na szczęście Elon zablokował moją możliwość doom scrollingu na Twitterze, więc może faktycznie czas się wziąć za siebie i wyjść do ludzi. Spodobał mi się ten cytat dlatego, że mniej więcej wyglądało u mnie to tak. O, doom scrolling, dawno nie widziałem tego hasła. Doom scrolling to chodzi o to, że się siedzi przed komputerem, przed telefonem i się przewija stronę bądź jakąś apkę, gdzie masz newsy i większość z tych newsów jest po prostu ponura. Taka przynębiająca, mówiąca o nadchodzącej zagładzie. To jest staw dowolny czynnik, który doprowadzi nas do zagłady. No i przeglądanie, po prostu siedzi i się czyta coraz to nowsze newsy w tym samym temacie. No i hasło właśnie mówiło, o, doom scrolling, dawno tego nie słyszałem. Śmieszne, że ludzie to jeszcze robią. Tak sobie za chwilę myślę, w sumie ja czasem też to robię. Podświadomie, bądź świadomie, ale też mi się zdarza. No i tak sobie pomyślałem, a gdyby tak zamienić codzienny, przypadkowy bądź celowy u kogoś, mnie raczej przypadkowo, doom scrolling na coś, co się robi mniej więcej raz na rok. Takie sprawdzanie poziomu zagłady ludzkości, ale tak właśnie raz na rok. No i w tym momencie elegancko wjeżdża zegar zagłady, z angielskiego Doomsday Clock. Czyli taki trochę felieton, trochę satyra, ale też trochę taka analiza sytuacji na świecie, która obrazuje, jak daleko jesteśmy od zagłady. I on pokazuje czas do północy, i zwłaszcza tego, jak daleko jesteśmy do północy, tak daleko jesteśmy do zagłady. No i tutaj właśnie pisze, że pierwszy raz został ten zegar opracowany w 1947, czyli tuż po II wojnie światowej. No i opracowuje go Bulletin of the Atomic Scientists, czyli jacyś naukowcy związani z fizyką jądrową, zrzeszeni wokół Uniwersytetu w Chicago. No i publikują go w formie właśnie ile minut do północy. Wystartował zegar w 1947 i jest do dzisiaj aktualizowany, przy czym aktualizowany jest wtedy, gdy coś się dzieje na świecie. I na początku dotyczył on tylko zagrożeń jądrowych, czyli broni jądrowej, wypadków, generalnie upadku ludzkości przez problemy z bronią jądrową, ale z czasem został rozwinięty właśnie o jakieś dodatkowe elementy typu wojna konwencjonalna, typu zagrożenia związane z dezinformacją, sztuczna inteligencja, zagrożenia biologiczne, czyli dostosowują się do obecnych czasów. No i tak, jeżeli coś się ciekawego zmieni według tego biuletynu, tej rady redaktorów tego biuletynu, no to wtedy robimy aktualizację. No i tak wystartował 7 minut do północy. No i później było obniżenie o 4 minuty, czyli 3 minuty do północy, później jeszcze minutę ścieli, 2 minuty do północy. No i tu jest jakieś uzasadnienie przy tych zmianach, często w formie jakiegoś większego felietonu. Nie, chyba zawsze w formie jakiegoś większego felietonu. Z czasem zdarza się, że zegar jest cofany, jak na przykład większe zrozumienie publiczne dotyczące broni nuklearnej, czyli trochę więcej jakby zwiększenia informacji, świadomości społecznej. No i tak, co tu jeszcze ciekawego? 2023, 1,5 minuty do końca świata. I to jest chyba najgorsza sytuacja w historii tego zegara. Wiadomo, nieco subiektywnie, bo jednak to ludzie decydują, jaka jest sytuacja. No i to jest jeszcze wykres. Ciekawostka, najdalej byliśmy w latach 91, 95 i ogólnie lata 90. były
dość daleko, dość daleko na zegarze zagłady, więc jeżeli ktoś ma wrażenie, że w latach 90. było lepiej, no to zegar zagłady pokazuje, że faktycznie było lepiej, bo to był 10 minut, 17 minut, 14 minut, 9 minut. Także całkiem niezłe wyniki jak na obecne minuta 30. No, jest to sytuacja jest nawet lepsza niż co roku sprawdzać, bo tak naprawdę jak nic się szczególnego nie wydarzy, no to jest aktualizowany wtedy, kiedy się wydarzy, czyli nawet tutaj mam 3 lata odstępu, 2 lata odstępu, tutaj rok, tutaj 2 lata, więc można spokojnie, jeżeli się ma dość doom scrollingu, to można sobie spokojnie raz na kilka lat wejść na zegar zagłady i zobaczyć, jaka jest sytuacja na świecie. Co tu jeszcze ciekawego? Aha, no i oni te biuletyny publikują w styczniu. I więc pod koniec stycznia, jak już emocje związane z Bożym Narodzeniem, z Sylwestrem, z dłuższym weekendem świątecznym opadną, to można wtedy sobie zerknąć, czy jest nowy biuletyn, o ile się posunęliśmy do przodu, bądź do tyłu, oby do tyłu. No. Taka ciekawostka, natomiast mi się podoba. Fajnie tutaj można też prześledzić takie streszczenia i na Wikipedii, i w samych tych biuletynach po prostu sobie poczytać, dlaczego uważają, że zwiększają czas, bądź cofają albo przyspieszają. No oczywiście po angielsku to jest, więc trzeba trochę się wysilić, ale nie jest to aż taki trudny angielski. A, no i co jeszcze ciekawego, ja zegar zagłady głównie kojarzę z komiksu The Watchmen. O, Watchmen, Strażnicy, tu akurat jest film, ale w komiksie chyba też było dość mocno eksploatowane, z tego co pamiętam. Chyba że sobie to ubzdurałem. Ale nie, jest tutaj. Zegar zagłady to jeden z motywów serii komiksowej Strażnicy, no więc zgadza się, w Watchmenach był zegar zagłady. Co ciekawe, 2 Minutes to Midnight, całkiem zapomniałem o tym, że to było nawiązanie do zegara. Czyli za 2 minuty północy. No, czyli takie przypomnienie dla mnie. Przestań scrollować Twittera, przestań scrollować sieć, sprawdź pod koniec stycznia, czy jest aktualizacja Doomsday Clock, zobacz dlaczego i żyj dalej, nie przejmuj się tym. A wam dzięki za obejrzenie dzisiejszego odcinka i zapraszam was już jutro na kolejny. Hej!